Sztuki walki to coś więcej niż kopanie tarcz. Pozwól, że opowiem ci pewną historię z dojo, która zmieniła moje spojrzenie na to, czym naprawdę są sztuki walki. Pewnego dnia do mojego dojo przyszła mama z 9-letnim chłopcem, cichy, skulony, z oczami wbitymi w podłogę. Widać było, że nie przyszedł tu z własnej woli. Mama tylko rzuciła: może trochę się rozrusza. Ja idę na zakupy, odbiorę go za godzinę. I zniknęła za drzwiami. Chłopiec miał na imię Michał. Na pierwszych zajęciach nie chciał nawet stanąć w szeregu. Gdy inni uczyli się ciosów, on siedział w kącie. Ale nie złościłem się. Zamiast zmuszać go do machania rękami, zapytałem: hej, a co byś zrobił, gdyby ktoś próbował cię wciągnąć do samochodu? Wzruszył ramionami. Wtedy zaczęliśmy rozmawiać, nie o walce, ale o tym, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Jak mówić nie głośno i wyraźnie. Jak znaleźć nauczyciela, policjanta albo po prostu kogoś dorosłego, kto wygląda na zaufanego. Nauczyliśmy się też hasła, tajnego słowa, które zna tylko dziecko i rodzice. Michał był pierwszy, który zapamiętał zielony smok jako swoje hasło. Z czasem Michał coraz śmielej uczestniczył w zajęciach. Nie dlatego, że musiał, bo poczuł, że to, czego się uczy, ma sens. Że nie chodzi tylko o kopanie i blokowanie, ale o bezpieczeństwo, pewność siebie, o to, jak poradzić sobie w świecie. Zobacz, wielu rodziców przywozi dzieci do dojo z nadzieją, że przez godzinę odpoczną, ale nie każde dziecko od razu pokocha karate. I wiesz co? To w porządku. Czasem potrzeba czasu, czasem potrzeba innego podejścia, bo dobry nauczyciel nie tylko uczy technik, uczy też, jak unikać kłopotów. Jak odejść, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Jak używać słów zamiast pięści. A czasem jak milczeć, kiedy to właśnie cisza rozładowuje napięcie. Nie wszystkie dzieci będą czempionami na macie, ale każde może nauczyć się odwagi. A jeśli choć jedno z nich dzięki tym lekcjom uniknie niebezpieczeństwa, to wszystko było tego warte. Więc pamiętaj, sztuki walki to nie tylko walka. To nauka życia. A kopanie tarcz? Jasne, to też frajda. Zielony smok i pierwszy ukłon. Minęło kilka tygodni. Michał coraz częściej ćwiczył z grupą, choć nadal trzymał się raczej z tyłu. Nie lubił głośnych okrzyków, a gdy przyszło do ćwiczenia sparingów, robił krok w tył. Ale pewnego dnia wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Na trening przyszedł nowy chłopiec, Kacper. Energiczny, głośny, od razu chciał być najlepszy. Ale jego energia miała ostrą krawędź. Popychał innych, próbował dominować. Dla dzieciaków to bywa trudne, a dla Michała wręcz paraliżujące. Podczas jednej z zabaw w parach Kacper popchnął Michała na matę. Chłopiec nie wstał od razu, po prostu leżał. Widziałem, jak jego dłonie zacisnęły się w pięści, jak walczył z łzami. Podszedłem powoli. Pamiętasz, co mówiłeś o zielonym smoku? Zapytałem cicho. Że nie musi walczyć, bo wie, kiedy odejść, odpowiedział cicho. Ale zielony smok też wie, kiedy stanąć prosto i powiedzieć dość. Michał wstał. Podszedł do Kacpra i, zamiast krzyczeć, ukłonił się. A potem powiedział wyraźnie, spokojnie: nie popychaj mnie więcej. Nie chcę się z tobą bawić, jeśli mnie nie szanujesz. W dojo zapadła cisza. Nawet Kacper spuścił wzrok. Nie było ciosów, nie było krzyków. Był tylko jeden chłopiec, który pierwszy raz w życiu powiedział nie z odwagą. Od tamtego dnia coś się zmieniło. Michał nie został od razu mistrzem kata, ale był inny. Jego ruchy stały się pewniejsze, głos głośniejszy. A gdy na kolejnych zajęciach uczyliśmy się podstaw samoobrony, to właśnie on pomógł młodszej koleżance zawiązać pas i powiedział: jeśli ktoś cię straszy, powiedz mu, że jesteś zielonym smokiem. Śmiałem się wtedy, ale też miałem łzy w oczach. Bo wiesz, nie każdy smok zionie ogniem. Niektóre po prostu uczą się być odważne w ciszy. Cisza przed pasem. Zbliżał się wielki dzień. Egzamin na żółty pas. Dla niektórych dzieci to tylko kolejny stopień, ale dla Michała to było coś więcej. Symbol tego, że przeszedł drogę od chłopca, który chował się w cieniu, do kogoś, kto miał odwagę wyjść na środek maty i powiedzieć światu: jestem tutaj, daję radę. Ale kilka dni przed egzaminem Michał przestał przychodzić na zajęcia. Nie było go w poniedziałek, potem w środę. Czułem, że coś jest nie tak. W końcu zadzwoniłem do jego mamy. On mówi, że nie chce nikomu przeszkadzać, westchnęła, że pewnie i tak mu nie wyjdzie,
że się pomyli. Nie potrafię go przekonać. Tego samego dnia postanowiłem napisać do Michała. W krótkiej wiadomości napisałem tylko jedno zdanie. Zielony smok też kiedyś bał się zrobić pierwszy krok. Na następny trening przyszedł. Wszedł niepewnie, ale z torbą na ramieniu. Ćwiczył ciszej niż zwykle, ale był skupiony. Gdy poprosiłem go, by zaprezentował kata przed grupą, zamarł. Spojrzał na mnie, jakby pytał, naprawdę muszę. Pokiwałem głową. Wyszedł na środek. Uklęknął, ukłonił się. Wziął głęboki oddech i zrobił kata. Nie było idealne. Zapomniał jeden ruch, potem się poprawił. Ale nie uciekł. Nie zrezygnował. A gdy skończył, spojrzał w moją stronę. I pierwszy raz od miesięcy uśmiechnął się szeroko. Egzamin zaliczył. Po treningu podszedł do mnie i zapytał: Sensei, a czy jak będę miał żółty pas, to mogę pomagać młodszym? Na przykład tym, którzy się boją? Uśmiechnąłem się. Michał, ty już jesteś dla nich przykładem. Pas to tylko kolor. Odwaga, którą masz w sobie, to jest prawdziwa siła. I tak Michał, cichy chłopiec, który na początku nie chciał nawet wejść na matę, zaczął pomagać nowym. Uczył ich wiązać pasy, ćwiczył z nimi podstawy. I mówił im coś, co kiedyś sam usłyszał. Nie musisz być głośny, żeby być silny. Czas na pierwszy wielki sprawdzian poza matą dojo. Turniej i czerwony kaptur. Kilka miesięcy później Michał był już zupełnie innym chłopakiem. Nadal cichy, nie pchał się na środek, ale miał w sobie spokój. Taką cichą pewność siebie. A jego zielony smok, ten w środku, rósł z każdym treningiem. W dojo pojawiła się nowa informacja. Turniej dla dzieci, kategorie początkujących. Każdy może spróbować. Dzieciaki były podekscytowane. Niektóre skakały z radości, inne, jak Michał, tylko spojrzały na ogłoszenie i milczały. Po treningu podszedł do mnie. Sensei, a jeśli ktoś się pomyli na turnieju albo przegra? To nic, odpowiedziałem. Ale jeśli ktoś w ogóle nie spróbuje, to nigdy się nie dowie, co potrafi. Na turniej przyjechało kilkanaście dojo z różnych miast. Sala pełna dzieci, rodziców, okrzyków i zapachu pasty do stóp i ciastek z automatu. Michał miał założyć biały karategi i swój nowiutki żółty pas. Przyszedł czas jego walki. Wyszedł na środek maty, spojrzał na przeciwnika. Był to chłopak o głowie większy, z czerwonym pasem i czerwonymi uszami z nerwów. Ktoś w tłumie szepnął: o, czerwony kaptur idzie, zaczęła się walka. Michał był ostrożny. Nie rzucał się do ataku, skupiony, spokojny, jakby słyszał tylko swój oddech. Czerwony kaptur ruszył z impetem. Pierwszy punkt zdobył szybko, ale wtedy Michał zrobił coś niespodziewanego. Wykonał dokładnie ten sam ruch, który ćwiczył z najmłodszymi w dojo. Prosty unik, lekki kontratak, punkt dla Michała. Publiczność zawyła. Walka była wyrównana. W końcówce zamiast atakować, Michał się wycofał. Dosłownie odszedł krok do tyłu, jakby powiedział: nie muszę wygrywać za wszelką cenę. Sędziowie to docenili. Punkt za strategię, za kontrolę, za spokój. Michał wygrał. Ale to nie było najważniejsze. Po turnieju, kiedy odbierał medal, czerwony kaptur, jego przeciwnik, podszedł i powiedział: dobrze walczyłeś. Nie wkurzyłeś się, nawet jak trafiłem cię w brzuch. Chciałbym być taki spokojny. Michał odpowiedział: zielony smok mówi, że nie zawsze trzeba być szybkim. Czasem wystarczy być mądrym. Od tamtej pory Michał był już kimś więcej niż tylko uczniem dojo. Stał się symbolem. Starsi uczniowie wołali do nowych: jeśli boisz się pierwszego treningu, pogadaj z Michałem. On wie, co to znaczy. I wiesz co? Michał nigdy nie był najgłośniejszy. Nigdy nie zdobył największej ilości medali. Ale to właśnie on najczęściej zostawał po zajęciach, żeby pomóc komuś zawiązać pas. Albo pokazać prosty ruch. Ten sam, który kiedyś dał mu punkt i coś jeszcze cenniejszego. Wiarę w siebie. A ty? Pamiętasz swój pierwszy trening albo moment, kiedy musiałeś pokonać własny strach? Podziel się swoją historią w komentarzu. Z przyjemnością ją przeczytam. Jeśli spodobała ci się ta opowieść, koniecznie zajrzyj do innych filmów na kanale. Znajdziesz tam więcej inspirujących historii i praktycznych wskazówek ze świata sztuk walki. Daj łapkę w górę. Jeśli czujesz, że zielony smok też skradł ci serce, i nie zapomnij zasubskrybować, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia na macie,
albo w kolejnym odcinku.